Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło na czytaniu miesięcznym na maj i tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, jak będzie wyglądała sfera pracy i finansów. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i mogą z Wami nie rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą bardzo proszę w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Jeśli chodzi o czytanie na miłość, to też polecam sprawdzanie czytań dla osób, które są w Waszym otoczeniu, którymi się interesujecie. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na maj. O, pięknie. Moja ulubiona karta. Już pewnie część z Was się domyśla. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Co odchodzi do przeszłości, co raczej może się nie udać. No dobra, tutaj mi się troszeczkę karty chciały rozsypać, ale się nie rozsypały, więc jeszcze raz, co odchodzi do przeszłości. Kurczę, no sporo ognia się tutaj pojawiło. W sumie dobrze, dlatego że jest gdzieś to Wasz trygon. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, naprawdę same buławy oprócz tej energii ogólnej, ale no jest całkiem nieźle. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, jeszcze do końca nie wiem, o co tutaj może chodzić. W każdym razie jest dużo buław, całkiem nieźle. No dobrze, dobrze. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o całość rozkładu, same buławy oprócz energii z przełożenia i energii ogólnej. No tak, dlatego, że mamy tutaj gwiazdę i kartę czwórki monet. Ale właśnie, zacznijmy sobie od początku i tutaj z przełożenia jest dla Was karta czwórki monet i ona przedstawia osobę, która gdzieś ma swoją skrzynię złota, siedzi na niej i gdzieś to jest na tej zasadzie, że ten ktoś ma jakieś zaplecze i umie je ochronić. Czym może być dla Was to zaplecze? No tutaj może rzeczywiście chodzić nie tylko i wyłącznie o sprawy związane z finansami, dlatego że czytanie na pracę i finanse będzie zaraz, ale tutaj może na przykład chodzić o swój komfort, bezpieczeństwo, o honor, o godność i ta karta mogłaby gdzieś zasugerować, że w tym miesiącu uda Wam się coś ochronić, przytrzymać przy sobie. Może gdzieś, słuchajcie, to tak patrząc na ten cały rozkład, czwórka monet mogłaby też gdzieś sugerować, że jest raczej stabilnie u Was w głowie, bo szczerze mówiąc całość kart jest dosyć taka dynamiczna, a ta czwórka monet mówi właśnie dosłownie o tych, słuchajcie, z 4 stron macie po jednej monecie i jest gdzieś tutaj spokój, tak bym powiedział, jakaś stabilność w głowie i jeśli chodzi o Wasze poczucie komfortu. Zobaczcie, dla Was w ogólnej energii jest moja ulubiona karta gwiazdy. Jest to piękna karta, która sugeruje pozytywne myślenie, nadzieję,
coś bardzo pozytywnego i poczucie, że rzeczywiście jakaś tam siła w postaci gwiazdy, Boga, Wszechświata, w zależności od tego, co wierzycie, że ona gdzieś nad wami czuwa. Tak bym powiedział. Ta karta gdzieś bardzo mi się kojarzy, wiecie z czym? Z takim rozpłynięciem i rozmarzeniem. I wydaje mi się, że gdzieś takie rozmarzenie u was w tym miesiącu może być. Rozmarzenie i ukojenie. Tutaj jeszcze raz podkreślę, że karta gwiazdy mogłaby mówić o takim nadzwyczajnym szczęściu. Być może tutaj właśnie to jest połączone z tym, że coś uda wam się przy sobie przytrzymać. Momento. Piszcie tutaj w komentarzach, o co ewentualnie mogła być u was walka. I teraz tak, zobaczcie. Przychodzi do was karta rycerza buław. Z jednej strony to dobrze, dlatego że rycerz buław to właśnie przedstawiciel trygonu ognia, czyli baran, lew bądź strzelec, więc wasza energia gdzieś do was przychodzi, ale rycerz buław mógłby przedstawiać po pierwsze gdzieś wasze otoczenie, które może być trochę wybuchowe, trochę nerwowe, trochę takie pospieszające was i może nawet prowokujące. Tak bym zasugerował. Ale no patrząc na tę kartę gwiazdy i czwórki monet, raczej gdzieś to nie ma na was zbyt dużego wpływu. Inna rzecz jest taka, że no w ogóle rycerz buław jest bardzo zdeterminowany. Chętnie działa, konkretnie rozmawia, bierze się do roboty i gdzieś mam wrażenie, że do was przychodzi właśnie taka energia. Co odchodzi do przeszłości? I to jest zastanawiające, dlatego że do przeszłości odchodzi karta szóstki buław i to mogłaby być karta triumfu oraz zwycięstwa, albo słuchajcie, tak patrząc tutaj na całość, mogłaby ona przedstawiać osobę, która gdzieś chciałaby waszym kosztem coś uzyskać. Może to być ktoś, kto patrzy bardzo na rzeczywistość, bądź gdzieś w ogóle na waszą relację z perspektywy ego. No, już w ogóle w połączeniu z tą kartą rycerza buław, tylko że to odchodzi do przeszłości. To tak jak gdzieś miałybyście szansę przejąć kontrolę nad taką relacją, nad taką osobą, może nad taką sytuacją, która gdzieś rzeczywiście ostatnio bardzo was pochłaniała. Tutaj ta karta mogłaby też w ogóle sugerować, że co? Kurczę, wypadła mi myśl, słuchajcie. No cóż to się dzieje? Jak mi się przypomni, to powiem, ale gdzieś widocznie tak miało być. Słuchajcie, powiem tak. Wy przedstawiacie się jako karta asa buław i to jest fantastyczna informacja, dlatego że as buław, który tutaj przedstawia jakiś wulkan i w ogóle płomienie i lawę, ta karta sugeruje o nowym początku, energii, wigoru, motywacji, chęci do działania. Dosłownie jest to karta zwiastująca nowy początek, być może jakiejś pasji, która gdzieś was bardzo napełni i poczujecie wtedy, już wiem co miałem powiedzieć przy tej szóstce buław, że nie musicie nic udowadniać nikomu, możecie udowodnić, jeśli chcecie, tylko i wyłącznie coś sobie, ale mam wrażenie, że tutaj gdzieś taka pompatyczność mogłaby opaść, jeśli gdzieś rzeczywiście była i rzeczywiście chęć pokazania, no nie wiem, może innym, że na coś zasługujecie, może na czyjąś uwagę, może na czyjeś towarzystwo, może na wynagrodzenie. Tak bym powiedział. Tutaj jest taka naturalna siła, która z was wynika, która z was wychodzi właściwie, ale nie tylko dlatego, żeby właśnie coś tutaj nerwowo komuś udowodnić bądź pokazać, żeby jakoś tam zadbać o to swoje bezpieczeństwo również w głowie, ale po prostu wynika to organicznie. Słuchajcie, co macie w Radzie? W Radzie jest karta dziewiątki buław. Same buławy, słuchajcie. I ta karta przedstawia kogoś, kto się odgradza i stawia przed sobą mur. I powiedziałbym, że w tym miesiącu należy odgrodzić się od osób, które rzeczywiście gdzieś tutaj psują wam nerwy, krew, które gdzieś tutaj próbują was popędzać, sprawdzać, jakby to powiedzieć, no właściwie sprawdzać, dokładnie, które nie do końca wam ufają, albo osoby, które gdzieś tutaj oczekują z waszej strony nieustającej uwagi.
Słuchajcie, tu wychodzicie z założenia, że wy jesteście wystarczająco ważni i ważne i nie musicie tutaj innym tego udowadniać, no też, żeby podbudowywać ich ego. 9 buław też w ogóle sugeruje, może tego nie widać w tej talii, ale słuchajcie, 9 jest bliżej 10 i zazwyczaj, czyli tej pełni, i zazwyczaj właśnie w tej karcie z tyłu gdzieś pokazane jest wschodzące słońce. No tu jakaś planeta, Merkury albo Saturn. Co ja miałem tam powiedzieć? Że tu jest ważna rada przy tej karcie, że gdzieś słońce zaraz wzejdzie i zaraz wstanie, jakieś wysiłki wasze, jakieś ostatnie może stresy, albo no jakieś wyboje po prostu gdzieś kończą się z majem, tak jak już powiedziałem, no jest ten as buław. Czego nie robić, czego raczej unikać i zobaczcie, jest to 8 buław z kolei. A 8 buław mogłaby mówić o na przykład o kłótniach i nieporozumieniach, tutaj w negatywie. To na tej zasadzie, że nieważne, nie musicie nikomu nic udowadniać, tylko sobie. To już powiedziałem. Jeszcze inna rzecz jest taka, żeby nie pozwolić komuś, żeby was popędzał, poganiał, wymagał gdzieś tutaj, naciskał. Nie ulegać żadnej presji otoczenia i w ogóle słuchać się tylko i wyłącznie siebie. Tak bym zasugerował. Jeśli otoczenie będzie troszeczkę rozjuszone, a może być, no to już sprawa otoczenia, a nie wasza. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia na ten czas. Dobrze. Równowaga w braniu i dawaniu. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się wasza druga połówka w związku, w relacji. Kolejna karta monet. Wcześniej były same buławy, teraz monety. Coż to się dzieje? Jak wy się przedstawiacie w miłości i w uczuciach na ten miesiąc? Dziwna rzecz. Naprawdę dziwna rzecz, zwłaszcza jeśli ktoś miała jakieś romanse w pracy, w szkole, tam gdzie jest edukacja i pieniądze. Jaka będzie dla was rada? Używać intuicji, zwłaszcza jeśli poznajecie nowe osoby i nie jesteście ich pewni lub pewne. Jeśli tutaj na przykład jest, no nie wiem, takie poczucie, że ktoś was może no tutaj obracać w jednym momencie też inną osobę albo osoby, no to mam wrażenie, że może rzeczywiście trzeba by było to sprawdzić. Czego nie robić, czego unikać. No dobrze, sporo monet się pojawiło, czyli znowu jakaś stabilizacja właściwie emocjonalna i bardzo dobrze, zwłaszcza dla związków, ale przejdźmy do czytania. Zobaczcie, z przełożenia 7 monet i dla związków ta karta mogłaby sugerować, słuchajcie, może lekką rutynę, która was może trochę wkurza, konieczność wycofania się troszeczkę i zdystansowania do swojego osobnika lub osobniczki. Niech teraz on lub ona gdzieś rzeczywiście się postara w tym miesiącu. 7 monet mogłaby sugerować oczekiwanie i cierpliwość. Dlatego mam gdzieś wrażenie, że do swojej drugiej połówki, no tej cierpliwości ewidentnie trzeba mieć dużo. Bardzo wam się przyda. W każdym razie mam wrażenie, że wy troszeczkę
pokazujecie się bardziej stabilnie, aniżeli druga strona. Jeśli chodzi o single, to ta 7 monet z przełożenia mogłaby sugerować, że ktoś czeka na powrót osoby z przeszłości i traci przez to tylko i wyłącznie czas. Ewentualnie czeka na to, aż ktoś się określi dla niestałych relacji. I w ogóle widzę tutaj sporo zwlekania, czyli być może strzelce w tym miesiącu gdzieś nie angażują się w życie towarzyskie bądź w randkowanie czy poznawanie nowych osób, na przykład na aplikacjach. Widzę tu jakiś zastój, może lenistwo. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta 6 monet, czyli karta związana z równowagą w braniu i dawaniu. Gdzieś wychodzi na to, że w tym miesiącu tak jakby jedna strona poczuje to, co ostatnio robiła drugiej i ta druga pierwszej. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To może być na przykład związane z tym, że partner lub partnerka ostatnio byli niedostępni trochę, nie chcieli rozmawiać, troszeczkę nieczuli, nieczułe, a teraz wy tacy jesteście, czy takie jesteście. Trochę reguła niedostępności, która tutaj widzę, że się sprawdza, bo gdzieś szale się wyrównują. Słuchajcie, jeśli chodzi o single, to dla was ta 6 monet z przełożenia, tutaj gdzieś sugeruje znowu, że jest ktoś, najprawdopodobniej, kto was zwodzi, ewentualnie gdzieś tam się odezwie co jakiś czas i w was to już rodzi nadzieję, że może będzie jakiś powrót. Nie jest to dobre. W ogóle przy tej karcie charytatywności jest informacja, że w tym miesiącu jest kogo poznać. Tylko czy wy tutaj wyjdziecie naprzeciw? Jak pokazuje się partner lub partnerka i zobaczcie, jest to karta króla monet, a król monet, czy tam królowa monet, to jest byk, panna lub koziorożec, trygon ognia. Może gdzieś ktoś z was ma trygon ziemi u siebie, ale w ogóle jest to osoba, która po pierwsze dużo pracuje, dużo z siebie daje w życiu zawodowym i przez to może trochę ostatnio znikać. Być może z tego względu była ostatnio jakaś lekka nieczułość. Nie było czasu albo siły, ale tutaj mam wrażenie, że jest to ktoś, kto bardzo chętnie was w tym miesiącu daje wam prezenty, docenia was, pokazuje, że jemu bądź jej zależy, bo widzi, że wy trochę odpuszczacie. Zobaczcie, do singli przychodzi ta karta właśnie króla, czy tam królowej monet i powiedziałbym tak. Albo jakiś romans w pracy, w szkole, na uczelni się gdzieś tam zadzieje lub odradza, tak powoli bardzo, chociaż wy już macie jakąś nadzieję, ewentualnie jesteście w stanie poznać kogoś, kto jest stabilna emocjonalnie i życiowo i chce stworzyć coś ważnego. Tylko mi się wydaje, że gdzieś nie skorzystacie z oferty. Słuchajcie, jak wy się przedstawiacie w związkach? Jako trójka mieczy. I to jest ciekawe, bo trójka mieczy mogłaby sugerować złamane serce, ale też w ogóle jakiś żal albo nieokazywanie uczuć i emocji, właśnie trochę dystans. Po co? Po to, żeby druga osoba pokazywała swoje zaangażowanie. Ewentualnie może u was w tym miesiącu jest naprawianie czegoś z przeszłości, co się tam popsuło, ale to wasza druga połówka gdzieś bardziej tutaj zaangażowanie wykazuje, bo może gdzieś od was to zależy, czy powiecie tak, czy nie. Słuchajcie, single, wy przedstawiacie się jako trójka mieczy, czyli albo myślicie o kimś, z kim już pewna relacja się teoretycznie zakończyła, albo po prostu gdzieś nie wierzycie, że w tym miesiącu zadzieje się miłość, więc gdzieś tam nawet już nie próbujecie. Może macie tyle zajęć w życiu osobistym, bo wcześniej pokazujecie się jako as buław, że po prostu gdzieś nie umiecie albo nie chcecie znaleźć czasu na ewentualne spotkania z nowymi osobnikami lub osobniczkami. Zobaczcie, dla związków w Radzie jest karta kapłanki i kapłanka mogłaby mówić o teściowej, o teściu.
W Radzie jest, żeby no raczej tutaj nie pozwalać wtrącać się osobom trzecim do waszej relacji i waszych problemów. W ogóle rada jest tutaj taka. Nie przeginać z tą regułą niedostępności, bo w końcu się wkurzy i powie, dobra, no ty nie chcesz, no to ja wychodzę. I nie wiadomo kiedy wróci. Ale kapłanka też sugeruje tak. No tutaj ma być szacunek. O co chodzi? Nie wiem, no bo słuchajcie, też tak jakby jedna strona chce coś pokazać drugiej, a później druga pierwszej. No nie wiem, to brzmi jak gra. Jeśli chodzi o single, w Radzie ta karta kapłanki, czy tam papieżycy, czy tam jakieś tam, jak to się jeszcze mówi? No, papieżyca, kapłanka, arcykapłanka. W Radzie mówi tak. Ufać swojej intuicji i momento. Jeśli rzeczywiście ma tam ktoś wracać z przeszłości, no to gdzieś najprawdopodobniej ta osoba wcale nie ma jakichś dobrych zamiarów, albo w ogóle sama jeszcze nie wie, jakie te zamiary są. Raczej odpuścić to, co się już zakończyło. Niech naprawdę się zakończy. W Radzie jest też coś takiego, żeby wyjść z cienia, no i gdzieś pomóc szczęściu, bo nic samo się nie zrobi. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Karta cesarzowej. No znowu słuchajcie, jakiejś silnej kobitki. No, takiej, która może jest matką, może chce dominować. Może właśnie wasze matki tam, czy tam teściowe tutaj coś próbują wam narzucić, ale też jest rada taka, żeby nie posądzać drugiej osoby o romanse w pracy bądź z przełożoną, czy tam jakąś kobietą z pracy, czy facetem. No tutaj raczej to nie ma sensu. To, że ktoś zostaje w pracy dłużej, to wcale nie znaczy, że jest romans. Czego nie robić, czego unikać dla singli? O, no tej cesarzowej. Słuchajcie, to może być karta barana lwa lub strzelca, czyli trygonu ognia. Ewentualnie tutaj widzę, że ktoś mógłby wam sugerować, z kim się spotykać, a z kim się nie spotykać. Na przykład, no nie wiem, mama komuś mówi, albo siostra, albo koleżanka: o, ten to fajny, o, ta to ładna, za tego byś się zabrała. No nie, to wy wiecie, kogo rzeczywiście macie tam bałamucić, ale jest jeszcze taka jedna rzecz, żeby nie tracić wiary w to, że rzeczywiście wam się uda kogoś poznać, że jesteście osobami ważnymi i wartościowymi, którym należy się gdzieś miłość. Tak bym powiedział, bo tu mogą być lekkie zachwiania w związku z tym. Przejdźmy do pracy i finansów i jaka będzie dla was ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia, albo kto cesarz. Znowu ten cesarz. No czy tam cesarzowa. Może jakieś tam romanse były, albo ktoś chce poflirtować w robocie. Co odchodzi do przeszłości? Ósemka buław to już się pojawiło w waszym ogólnym czytaniu. Jak wy się przedstawiacie? Dziwna rzecz, to tak jakbyś... No bo wy przedstawiacie się jako karta siódemki mieczy. To jest... Ach, już wiem. Dobra, jaka będzie dla was rada? Znowu kapłanka, słuchajcie. Po raz kolejny pokazała się, tym razem z innej talii. Kapłanka to panna, ewentualnie byk albo koziorożec, ale w ogóle jakaś, no, ważna, wpływowa kobieta, mądra, autorytet.
czego raczej nie robić, czego unikać. Bardzo dziwne czytanie. Naprawdę. Dużo sprzeczności się pojawiło. I teraz tak, jeśli ktoś miałby chcieć z Wami romansować, flirtować z pracy, to ja mam wrażenie, czy tam ze szkoły, z uczelni, że Wy raczej uciekacie, jest dystans, nie chcecie. Być może też z obawy przed tym, że powiedzmy szefowa na to zbyt dobrze nie spojrzy. I macie rację, tak bym powiedział. Tutaj raczej od tego czegoś trzeba uciekać. Ale przejdźmy do brzegu i z przełożenia Królowa Monet. Karta, która przedstawia małą cesarzową. Tak się mówi na Królową Monet i bardzo jest to, myślę, pokazane w tej talii, bo tutaj jest taka pełna obfitość. Ta karta przedstawia kobietę wpływową, która może być przełożoną, nauczycielką, autorytetem również. Ona tutaj gdzieś, powiedzmy, że obserwuje albo daje Wam szansę. Ta karta też w ogóle sugeruje obfitość finansową, inaczej, stabilizację finansową. To tak jak komuś by się trochę nudziło w pracy i ktoś by czuła, że jest na bezpiecznej pozycji i trochę jest wypalona, no i dobra, trochę sobie poleseruje. Bo zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Rycerza Kielichów. A Rycerz Kielichów, lubi się tutaj zabawić, lubi nie mieć obowiązków i mi się to kojarzy z tym, że może rzeczywiście dopada Was trochę lenistwo w pracy albo poczucie, dobra, nie płacą mi tyle, żebym się tutaj przejmowała, żebym dawała z siebie 300%, trochę zwalniam obroty. Tutaj też widzę, że może rzeczywiście być ktoś, kto do Was ten kielich wyciąga, czyli ktoś, kto chce postarać się o Wasze względy. Zobaczcie, przychodzi do Was karta cesarza właśnie, a cesarz to osoba, która też jest autorytetem. 3 karty macie związane z autorytetami. Ktoś, kto rządzi, ktoś, kto kontroluje i być może rzeczywiście ktoś ma na Was oko, szefostwo, przełożeni. Nie mówię, że Was tutaj gdzieś ktoś chce wkopać, czy tam na minę, jak to się mówi, wrzucić na minę? Napiszcie mi, jak to się mówiło. Mam nadzieję, że się dowiem. Nie mówię wcale tego, bardziej chodzi o to, że ktoś Was obserwuje w pracy i być może niedługo czeka Was coś większego lub lepszego, czy tam jakaś podwyżka, ale tylko i wyłącznie, jeśli rzeczywiście dacie z siebie bardzo dużo, a Wam się po prostu gdzieś trochę nie chce. Ten cesarz to też może być ktoś, kto rzeczywiście albo chce romansować, albo przełożona, nauczyciel, wykładowca może widzieć jakiś romans, bądź że gdzieś pewna relacja jest zbyt bliska i to się odbija na jakości pracy. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 8 buław i jest to karta szybkości na przykład, więc gdzieś tej szybkości jest mało. Być może w tym miesiącu szefostwo jest wymagające, a Wy po prostu lekko się ociągacie, nie chce Wam się. Wiosna i maj pełną parą, komu się chce, czy tam przesilenie wiosenne, ja sobie tak lubię tłumaczyć pewne rzeczy, ale 8 buław w negatywie może sugerować, że tutaj trzeba się wystrzegać kłótni i rozmawiania o swoim życiu prywatnym w pracy, ze współpracownikami. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta 7 mieczy, a 7 mieczy to ktoś, kto ucieka, to ktoś, kto się, może nawet nie tyle, że dystansuje, ale w ogóle się czymś nie przejmuje. To tak jakbyście rzeczywiście trochę tego leseryzmu uprawiali, lekki leń. Ewentualnie, uciekacie, izolujecie się od osoby, która chciałaby romansować. Tu też jest informacja, że ktoś w pracy tylko czyha na Wasze niepotknięcie, jakieś tam smaczki pikantne z Waszego życia, żeby to po prostu rozpowiedzieć i na tym skorzystać. W Radzie
macie tą właśnie kapłankę, byk, panna, koziorożec, albo jakaś ważna, mądra kobieta. Z taką trzeba trzymać, taką też trzeba być, albo takim. Karta kapłanki mogłaby sugerować, żeby używać intuicji i nie odzywać się za bardzo rzeczywiście tam, gdzie nie trzeba, bo być może niedługo w pracy będzie jakieś spotkanie grupowe, na którym mam wrażenie, że dużo osób będzie chciało sobie wbić szpilę. I powiedziałbym tak, dystans z waszej strony, nie odzywanie się, tylko słuchanie, obserwowanie będzie zdecydowanie opłacalne. Czego nie robić, czego unikać? Karta piątki mieczy. I słuchajcie, piątka mieczy mogłaby mówić o zamiataniu spraw pod dywan. Jeśli macie z kimś rzeczywiście o czymś ważnym w pracy porozmawiać, nawet o jakiejś intrydze, to z osobą ważną, mądrą, z jakąś kobietą przełożoną, której ufacie, a nie to, że gdzieś tam na forum publicznym albo pomiędzy koleżankami lub kolegami gdzieś tam plotkować. Ta karta gdzieś mogłaby też sugerować, żeby unikać w tym miesiącu udawania na przykład choroby, żeby nie iść do pracy. O, tak bym zasugerował. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na wiosnę. Sprawdziłem tam, jaka będzie dla nas ogólna energia i co nowego przyjdzie. Tutaj gdzieś się podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go, no i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.